Witam wszystkich, południowa Dakota, mój ładunek, słuchajcie, lecę ze Seattle, warunki bardzo ciężkie, słuchajcie, góry, zima, jestem bardzo ciężki, słuchajcie. Z czym się kojarzy południowa Dakota? No właśnie z tym. Słuchajcie, ale nie o tym dzisiaj będę mówił. Dziś słuchajcie, obalę 10 mitów, o których słyszę od polskich trackerów, jak jestem w Polsce. Oczywiście, słuchajcie, mówią o trackerach amerykańskich i amerykańskim transporcie. 10, słuchajcie, rzeczy, które są tak naprawdę mitami, a które ja je obalę i opowiem Wam, jak naprawdę jest. To nie są, słuchajcie, rzeczy, które mówią tutejsi lub polscy, europejscy trackerzy i youtuberzy. Nie wiem, nie słucham, nie oglądam. Tak naprawdę przyznaję się bez bicia. Nie oglądam nikogo i nie słucham. Słuchajcie, ale to nie o to chodzi. To jest wszystko to, co ja słyszę i po 22 latach, słuchajcie, no już minęło, pracy za kółkiem dużej maszyny jestem w stanie to zweryfikować. Słuchajcie, mit numer 1. Czy każdy nowy kierowca, który zrobi CDL, prawo jazdy, a tutaj w Ameryce, zarabia tyle samo, co kierowca z doświadczeniem, na przykład jak ja? Otóż słuchajcie, nie. Kierowca, który zrobi dopiero prawo jazdy, czyli CDL, Commercial Driver License, nie zarabia tyle, co ja, to po primo, a po sekundo on ma nawet problem ze znalezieniem pracy. Dlaczego? Ponieważ słuchajcie, to tak naprawdę ubezpieczyciel floty samochodu decyduje o tym, czy ten konkretny kierowca może pracować w tej firmie jako truck driver. Dlaczego? Ponieważ nie ma experience'u, doświadczenia, jest kawaler, nieżonaty, nie ma dzieci, nie ma nic, nie ma historii kredytowej. Słuchajcie, tak właśnie jest. To generalnie o tym decyduje ubezpieczyciel, to po pierwsze, i nawet jeśli przyjmie go, bo wiadomo, że gdzieś ci ludzie muszą robić, ja też nie miałem przecież experience'u, doświadczenia, też zaczynałem tutaj jazdę w roku 2003. Słuchajcie, nawet jeśli go przyjmie taki właściciel firmy, oczywiście, że go nie przyjmie za tę samą stawkę, bo tak właśnie jest, słuchajcie, zarówno tutaj, jak i również w Europie. Mało tego, słuchajcie, w roku 2015 zmieniło się bardzo wiele, już tak sobie nie można przyjechać i prawo jazdy europejskie tutaj jest kompletnie bez wartości. Nie można już tak sobie przyjechać, zrobić prawo jazdy i już jeździć. To się skończyło i słuchajcie, ten tak zwany system sponsoringu, który polskie firmy zaczęły tutaj uskuteczniać, on chyba zdaje się jest wstrzymany, ale słuchajcie, oni nie sponsorują tych kierowców tam z UK, z Polski, no nieważne, po to, bo chcą im zrobić dobrze. Właśnie po to, żeby dać im śmieszne stawki, słuchajcie, na start. Tak było, jest i tak będzie. Ale podobnie, słuchajcie, jest też w Europie. Kierowca z małym experience'em chyba zdaje się, że nie zarabia tyle samo. Nie wiem, jeśli tak jest, to piszcie mi. Bardzo chętnie poczytam, ponieważ już nie jestem tak na bieżąco ze wszystkimi rzeczami w Europie. Także słuchajcie, reasumując, oczywiście, że nie. Kierowca, który dopiero co zrobi prawo jazdy, nie zarabia tyle samo, co kierowca z 20-letnim stażem. Słuchajcie, o każdym z tych mitów mógłbym mówić bardzo szeroko. Coś tam rozwinę, postaram się jak najkrócej, ale obawiam się, że będę musiał mówić bardzo wiele zdań, żebyście mieli kompletną wiedzę na ten temat. Temat szeroki, postaram się jak najkrócej mówić. Tak, nie, realia, mit, prawda, etc., ok? Mit numer 2. Mit numer 2. Wy tam w Ameryce to macie takie autostrady, tam tak się jedzie, jak do nieba. Tak, my tutaj w Ameryce mamy autostrady i tak samo się jedzie do nieba, jak i do piekła.
I konkretnie, słuchajcie, musiałem wyjechać, tutaj jest dość tak nie za ciekawie. Mamy autostrady, słuchajcie, autostrady, czy one są takie fajne, takie superowe? Absolutnie, absolutnie, słuchajcie, nie. Przymierzyłem Amerykę, słuchajcie, wszerz i wzdłuż, Europę również, słuchajcie, i zawodowo, i prywatnie. Amerykańskie drogi w konfrontacji z europejskimi nawet są takie malutkie, słuchajcie. Taki szczegół, że tutaj są te autostrady przeważnie z betonu, nie z asfaltu. Słuchajcie, stan autostrad amerykańskich to jest po prostu dramat totalny. One są w składzie generalnie rozkładu. Niektóre odcinki w Teksasie, słuchajcie, Dallas, Houston, Waco, Dallas i tak dalej, one są, słuchajcie, kiedy tutaj jeżdżę, wiecznie w budowie. To jakby to w ogóle nigdy się nie kończyło. Najgorsze stany, słuchajcie, bo to już jest naprawdę napierdalanka i to taka fest, słuchajcie. To jest Kalifornia, oczywiście to jest według mnie Kalifornia, Nowy Jork. Cała reszta, jakieś tam odcinki, słuchajcie, to nie jest tak, że 100% autostrad to jest pole marchewkowe, nie. Spójrzcie tutaj. Wszędzie takie te klepiska jak dawno, dawno temu od Wrocławia do Zgorzelca jechało się i taka napierdalanka była na A4. To chyba ona jeszcze wtedy nie była A4, ale słuchajcie, tak właśnie jest. Tutaj przeważnie, słuchajcie, w Europie komin, silnik, komin, jestem kawoszem, kawka na tacy. Słuchajcie, to mi się nigdy nie wylało. Tutaj ten kubek, słuchajcie, potrafi mi wylecieć z tego cup holdera, wylecieć, kiedyś to mnie oparzyła kawa. Bo taka jest, słuchajcie, jedna wielka napierdalanka. W lodówce to się wszystko miksuje. Może nie jak w pralce, ale prawie. Słuchajcie, takie są realia. Te autostrady są wszędzie, rzeczywiście, dojedziemy wszędzie autostradą. Ich stan, słuchajcie, woła o pomstę do nieba. Tutaj akurat, słuchajcie, jesteśmy w Dakocie i jest ok. Beton oczywiście, ten beton jest głośniejszy niż asfalt, ale to akurat tutaj, słuchajcie, bo akurat w tym momencie mówię na jakimś tam odcinku, gdzie jest ok. Przeważnie, słuchajcie, wiadukty to chyba specjalnie, jak jest wiadukt, na dole droga jakaś, to chyba, słuchajcie, to są takie pierdolnięcia, że czasami kierownicę wyrywa. To jakby specjalnie budowali 0 poziomów, wiecie o co chodzi? Dramat, ale tutaj, słuchajcie, jak tak się spojrzy, to tak się buduje tutaj wszystko. Przykładowo na kontraktorce, jak jest robiona kuchnia, pamiętam to jak dziś, bo to jest mój przypadek, półki miały być do kuchni, no te kabinety, czyli te szafki. Dziury, że głowę można włożyć. Pytam się, a dlaczego to nie jest robione? Bo tu będą półki. Czyli tego już nie robimy. Słuchajcie, tak jest ze wszystkim. Ale dobra, mówimy o drogach? Absolutnie nie. Amerykańskie drogi, słuchajcie, są dużo gorsze niż europejskie. Zaufajcie. Tutaj to jest po prostu szmelc. Mit numer 3. Kiedyś byłem na takim spotkaniu, był kierowca, nawet nie wiedziałem, że on jest kierowcą, ale zobaczył mój tatuaż, gadka szmatka i słuchajcie, jego zdanie, że jakby przyjechał do Ameryki, on też by chciał, ponieważ by chciał jeździć po całych Stanach. Czy każdy kierowca, który przyjedzie z Europy, czy nawet tutaj stąd, jeździ po całej Ameryce? Słuchajcie, to niektórych zaboli, ja o tym wiem, ale słuchajcie, no mówią prawdę jak jest. Zresztą w moich tutaj tych wywodach, wcześniej w każdym filmiku, ja tylko mówię, słuchajcie, prawdę. Ta prawda boli, nie pasuje, przeszkadza, nie jest przyjazna, ale niestety ona jest prawdą. Oczywiście, że nie, słuchajcie. Nie każdy truck driver tutaj w Ameryce jeździ po całej Ameryce. Wcześniej też nie jeździłem. Jak zaczynałem pracę, jeździłem przez 3 lata tylko Chicago, Washington DC, słuchajcie. Over the road nie było tego. Mało tego, słuchajcie, tutaj polska aglomeracja Chicago, polskie firmy, czy ukraińskie, czy obojętnie jakie, słuchajcie, mają swoje kierunki. Firma X tylko lata na przykład na wschód do New Jersey, Nowy Jork, może Connecticut i tak dalej. Koniec. I ci kierowcy tylko tak latają. Inna firma, owszem, ma jeszcze wschód, ale ma tylko jeszcze na przykład Teksas, Dallas.
czasami Houston. Słuchajcie, nie ma takiej jazdy po Ameryce. Nie każdy kierowca jeździ po całych Stanach. Tutaj, w mojej firmie, naprawdę, słuchajcie, w mojej firmie udało mi się znaleźć firmę dzięki mojemu znajomemu Amerykaninowi. Pozdrawiam, Mike. Jeśli mnie oglądasz, pewnie nie, ale mniejsza z tym. Tutaj ta firma, słuchajcie, jeździmy wszędzie. Ślimaki dookoła, zewsząd, wszędzie. Wcześniej ja też jeździłem, słuchajcie, w jednej firmie, której nie polecam, ale to nie jest tematem tego filmu. Jeździłem po Ameryce z pewnymi rzeczami, ale to był wyjątek, słuchajcie. Generalnie nie każdy truck driver, słuchajcie, a już tym bardziej jak przyjedzie z Polski, pójdzie do firmy, która go sponsoruje i ta firma, bo ja te firmy znam, ma tylko wschód, przeważnie, słuchajcie, 75% tylko wschód, taka linia. Ewentualnie czasami, słuchajcie, jakaś Floryda, czasami Teksas. To wszystko, słuchajcie. Jest bardzo wielu kierowców, którzy nigdy nie byli na zachodzie, nigdy nie byli na południu, etc., etc. Nie ma jazdy generalnie po całej Ameryce, w każdej firmie. Czyli nie każdy truck driver tutaj w Ameryce jeździ po całej Ameryce. Krótko, ale prawdziwie. Mit numer 4. Wy tam macie pełno roboty, jeździcie cały czas i tak dalej. Słuchajcie, jeździmy tak samo jak wy tam w Europie. Słuchajcie, Unia Europejska to nie jest Europa, to od tego trzeba zacząć. Unia Europejska, Europa jest delikatnie większa niż cała Ameryka Północna, czyli United States, ale Unia Europejska jest mniejsza niż Ameryka, dwukrotnie. Macie więcej trucków. Tutaj zarejestrowanych trucków, słuchajcie, jest 3 miliony. W Europie jest dużo więcej, chyba nawet, nie pamiętam dokładnie, ale dużo więcej. Polska w ogóle, słuchajcie, przoduje. Polska ma najwięcej zarejestrowanych ciężarówek w całej Unii Europejskiej, ponad 1 milion. Mniejsza z tym, słuchajcie. Tutaj naprawdę od 3 lat jest totalny kryzys, nie ma ładunków. Okres COVID-a, słuchajcie, był nagle boom, z tego co wiem, to też w Europie, ale tutaj, słuchajcie, jak jeżdżę już 22 lata, słuchajcie, nigdy nie było nie wiadomo jakiego dobrego prosperity. Komuś tam się udało wziąć dobry trip, znaleźć, ale słuchajcie, nie jest tak, że tutaj te ładunki lecą z nieba. Absolutnie nie, słuchajcie. Mało tego, teraz od 3 lat, słuchajcie, jest poważny kryzys w transporcie. Firmy bankrutują jedna po drugiej. Mówię o dziesiątkach firm, słuchajcie. Firm, które są już na rynku kilkadziesiąt lat. Rok temu ponad firma, która była 100 lat na rynku, słuchajcie, zbankrutowała. Tych firm jest bardzo dużo. Stoimy, słuchajcie, coraz dłużej. Jeszcze rok temu, słuchajcie, jak stałem 2 dni, czekałem w LA, to było bardzo dużo. Słuchajcie, w tym momencie nawet tydzień możemy czekać na ładunek, ponieważ ich nie ma. Także nie jeździmy nie wiadomo jak dużo, słuchajcie, i jak często, bo jest bardzo źle z pracą. Chyba podobnie jest w Europie. Mit 5. Tutaj nie ma problemu z płatnościami. Jak już pracujesz w firmie, to masz za wszystko płacone. Słuchajcie, to jest nieprawdą. Oszustwa firm, słuchajcie, są tak na porządku dziennym. Nie chcę mówić o innych przypadkach, bo nie jestem do tego uprawniony. Mój przypadek, poprzednia firma, wraz z innym kierowcą pozwałem firmę. Notabene, słuchajcie, o tej firmie zrobię reportaż bardzo negatywny. Firma Experior Transport, której absolutnie nie polecam. Ta firma, słuchajcie, była mi winna pieniądze. Jej właściciel jest oszustem i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Oczywiście w sądzie przegrał. Inna firma, słuchajcie, w tym momencie jest mi od 2 lat winna $15,000. Też ją pozwałem, słuchajcie. Inne przypadki, niepłacenie dodatków typu detention time, czyli po 2 godzinach stania na firmie należy nam się tak zwany detention time.
Stawki są różne, słuchajcie, $15 za godzinę, czyli za trzecią, czwartą, piątą i tak dalej. $25 różnie. Słuchajcie, firmy wymigują się, nie płacą. Layover, jeśli nie ma załadunku, czekamy do następnego dnia, ale jest powiedziane, to musi być doba. Słuchajcie, stawki są różne. $100. Na początku ta firma zapłaci Ci, żeby Ciebie nie stracić. Później, słuchajcie, robi wszystko, żeby nie płacić. Tych firm, słuchajcie, jest bardzo dużo. Tych przypadków są chyba nieskończenie wiele. Mógłbym mówić i mówić, słuchajcie. Ja pozwałem generalnie, słuchajcie, w tym momencie drugą firmę. Ta wcześniejsza była mi winna mniej pieniędzy. Co chwila, słuchajcie, co piątek coś się nie zgadzało na statemencie. Co piątek w firmie Experial Transport, to jest polska firma, słuchajcie, zawsze czegoś brakowało. W innych firmach, słuchajcie, jest podobnie. Także nie jest tak, słuchajcie, że jak tutaj się trafi do Ameryki jako truck driver, to już jest wszystko, słuchajcie, pewne, ile przejedziesz, tyle zarobisz i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, nie ma tak. Generalnie, słuchajcie, uważam, że oszustwa tutaj to jest źle potrzebne. Mit numer 6. Ktoś mi powiedział, słuchaj, jak ty już tam wsiądziesz w tego traka, to tylko jedziesz i jedziesz. Słuchajcie, nic bardziej mylnego. Ameryka jest potężnym krajem, owszem, trasa na przykład Chicago, Los Angeles, trasa na zachód, słuchajcie, jest całkowicie inną trasą niż trasa na wschód lub na południe. Chodzi głównie o natężenie ruchu. Tutaj to jest taką, słuchajcie, spójrzcie. Praktycznie nie ma w ogóle. Na wschód, słuchajcie, nie mógłbym chyba wyprzedzić, bo przede mną 1000 traków, oczywiście w cudzysłowie, za mną kolejne 1000. Tak jest na wschód, słuchajcie, ale nie jest tak, że tutaj jak się wsiądzie, to już Cię nic nie interesuje. Słuchajcie, tutaj mamy kupę obowiązków. Planowanie drogi, planowanie parkingu, o którym też będę mówił, planowanie wszystkiego, słuchajcie. Odpowiedzialność za ładunek. My tutaj jesteśmy, słuchajcie, zobligowani. My tutaj, kierowca, tylko i wyłącznie kierowca odpowiada za zabezpieczenie ładunku. I nieważne, czy to jest chłodnia, jak tutaj ta przed nami, czy driven, czy mój flatbed. Słuchajcie, jeśli coś się stanie, to tutaj tylko ja za to odpowiadam. Dlatego na mnie tutaj w Ameryce, słuchajcie, spoczywa potężna odpowiedzialność i kupę roboty. Wbrew pozorom, słuchajcie, planuję i myślę o wszystkim, generalnie cały czas. Parkingi. Tutaj to jest problem, ale to będzie kolejnym punktem, za chwilkę o tym powiem. Dojeżdżanie, słuchajcie, do miasta. Ameryka jest wielka, wszędzie są autostrady, słuchajcie, do poszczególnych miast, przykładowo Chicago, może nie Nowy Jork, bo tylko 80, ale na przykład Philadelphia, czy Washington DC, czy Baltimore, możemy tam dojechać, słuchajcie, w sumie 3 drogami. Musimy wiedzieć, którą drogę wybrać w danym dniu, o danej pogodzie, żeby jeszcze, słuchajcie, nie płacić za tollway, ponieważ w Pensylwanii jest płatne i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, my to wszystko musimy wiedzieć. Musimy planować, organizować, po prostu musimy tutaj myśleć. W Europie, generalnie w Polsce to już w ogóle praktycznie nie ma autostrad, razem 4. Nie ma wyboru tak, żeby sobie jeździć jak chcemy. Musimy jechać do Gdańska A2. Wróć, A1. Do Poznania tylko A2 i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tutaj tych manewrów jest tak dużo, że musimy odpowiednio, słuchajcie, zorganizować, zaplanować, żeby nie znaleźć się w ogóle w innym końcu Ameryki. Od tego trzeba zacząć. Także słuchajcie, ja Wam powiem, że tutaj na mnie, jako kierowca z Europy dawno temu, jeździłem i chłodnią, i firanką. Słuchajcie, no tak easy. Więcej w sumie leżałem niż, no bo taka jest prawda, przy tachografie to tak naprawdę to w sumie się więcej leży przecież niż pracuje. Tutaj mimo ELD, o którym też powiem,
Jednak, słuchajcie, mamy dużo obowiązków, ale to nie jest, słuchajcie, nic, czego nie można ogarnąć. Mit numer 7. Parkingi, stoicie gdzie chcecie, jak chcecie i tak dalej. Słuchajcie, mimo to, że Ameryka jest potężna, wierzcie mi, że ja pamiętam z Europy, gdzie wolałem zacząć wcześniej moją szychtę, żeby skończyć szybciej, żeby mieć jeszcze parking. Tutaj, słuchajcie, jest podobnie. Absolutnie, jadąc na wschód czy na południe, słuchajcie, naprawdę tutaj zaplanowanie parkowania samochodu to jest wyzwanie. Musimy wiedzieć, gdzie staniemy, ponieważ o godzinie 17, słuchajcie, już jest potężny problem. O truckstopach to już nawet nie wspomnę, ponieważ wjechanie tam może się liczyć z tym, że, słuchajcie, będziemy zablokowani na pół godziny, no można więcej, bo tam nie ma przepustowości jak w Europie, że wjeżdżamy w rajkę i wyjeżdżamy. Tutaj jest jedno wielkie do tyłu cofanie. Na jednym końcu jeden truck, w połowie drugi, potem trzeci, czwarty. One cofają, my wjeżdżamy. Nie ma miejsc, słuchajcie, i nie możemy szybko wyjechać. Tych miejsc, słuchajcie, inne parkingi, tak zwane rest area, słuchajcie, tutaj na zachód jadąc, rzeczywiście jest większa swoboda w parkowaniu. Możemy też stawać na exitach, czyli na zjazdach i wyjazdach. Nie jest tak jak w Polsce, że są tylko ślimaki, prawda, że jak się już wyjedzie, to już się nie wiedzie, chyba że tam zrobisz obelka gdzieś tam 2 km dalej. Tutaj możemy wyjechać i od razu wjechać. Na tych, słuchajcie, rampach wyjazdowych i wjazdowych możemy też stawać, ale nie wszędzie, słuchajcie. Na wschodzie, w Pensylwanii też już nie, w New Jersey nie, Nowy Jork to w ogóle odpada. Południe, Georgia, Tennessee, owszem też, a słuchajcie, nie wszędzie. Na Florydzie nie ma poboczy, w Kalifornii Północnej nie ma poboczy, nie wszędzie. Słuchajcie, parkowanie generalnie tutaj w Ameryce jest też wyzwaniem. Ja mam bardzo dużo miejscówek wrzuconych w GPS jako ulubione. Tak się posiłkuję, żeby wiedzieć, aha, tu mam tyle i tyle mil, ok, dojadę sobie tam, będę nocował. Unikam, słuchajcie, truckstopów. Dla mnie truckstop, chyba że wiem, że stoję, czekam na ładunek dzień, 2, 3. Oczywiście truckstop, bo jest shower, bo jest wszystko. Tak, podczas dnia, kiedy jadę z dnia na dzień, słuchajcie, unikam. Wolę rampę wjazdową z highwaya lub wyjazdową, mam ciszę, spokój i wiem, że stoję, słuchajcie. Wszędzie indziej, słuchajcie, parkingi, Iowa, Nebraska, co 30 mil, słuchajcie, parking, a tam jest tylko 5-10 miejsc parkingowych. Dramat, słuchajcie, dramat z parkingami, mimo tak potężnego kraju. Tu by mogły być dosłownie lotniska jako parkingi, bo są te wszystkie pola, spójrzcie, tutaj w ogóle nic nie ma, tak jest wszędzie, no nie na wschodzie, ale zachód, południowy zachód. Słuchajcie, tych parkingów generalnie tutaj jest mało, tak reasumując, jest bardzo mało i zaplanowanie, słuchajcie, parkowania na noc czy na weekend, może trochę jest lepiej, bo planujemy już wcześniej i tak dalej, jest więcej miejsca, bo kierowcy jednak zjeżdżają do domów, ale w tygodniu, słuchajcie, zaparkowanie w godzinach popołudniowych lub wieczornych to jest generalnie, słuchajcie, naprawdę jak wygranie w totolotka, jak się znajdzie. Kiedyś stanąłem, słuchajcie, jak w Europie, stanąłem trakiem przy tyłach naczep wszystkich. Tak się stoi w Europie bardzo często. W Kalifornii, słuchajcie, dostałem mandat 50 parę dolarów, ponieważ tak stanąłem. Tak właśnie jest, słuchajcie, czyli parkingi tutaj problem. Mit numer 8, słuchajcie, amerykański tachograf ELD, elektroniczny logbook device. Słuchajcie, mam o tym urządzeniu tutaj filmiki, dwie części w sumie. Tam nie powiedziałem wszystkiego, bo to wszystko jest spontan, słuchajcie, nie sposób tak od razu wszystkie wiadomości sobie naraz przypomnieć, ale słuchajcie, czy to urządzenie, które zostało wprowadzone w roku 2017, dokładnie w grudniu, jak myślą niektórzy kierowcy w Polsce, czy to urządzenie zostało wprowadzone, żeby nam tutaj zapewnić
no, bezpieczeństwo, bo wszystkie instytucje, które lobbowały, żeby to weszło w życie, słuchajcie, jako główny i chyba jedyny pretekst to był taki, że powód, że to przyniesie bezpieczeństwo, słuchajcie, na drogach amerykańskich. Słuchajcie, po tylu latach to jest, słuchajcie, oficjalnie w ogóle już odnotowane, zarejestrowane przez odpowiednie instytucje, które monitorują to wszystko. Absolutnie, słuchajcie, absolutnie. ELD, czyli urządzenie monitorujące czas pracy i odpoczynku nie wpłynęło absolutnie na bezpieczeństwo tutaj ruchu drogowego. Słuchajcie, wręcz przeciwnie. Pamiętam jak to wprowadzono, słuchajcie, była panika. Tutaj, słuchajcie, w Ameryce appointmenty, czyli awizacje po polsku, po europejsku. Ja nie miałem tylu awizacji, słuchajcie, przez całą moją karierę europejską, jak tutaj jeżdżąc na chłodni, bo to jest standard. Na chłodniach, słuchajcie, awizo to jest czymś standardowym, czy to na załadunek, czy na wyładunek. Tutaj, słuchajcie, czy nawet na drive-enach. Wszędzie Amerykanie żyją, słuchajcie, appointmentami, czyli awizacjami. Wyścig, słuchajcie, tutaj się po prostu rozpoczął jeden wielki wyścig, bo tutaj zegar, słuchajcie, jest nad głową, nie można się spóźnić, bo jak się spóźnimy, to jest tak zwane late fee, czyli opłata za spóźnienie, etc., etc. Słuchajcie, to urządzenie, tak reasumując krótko, absolutnie nie wpłynęło na bezpieczeństwo w ruchu drogowym tutaj w Ameryce. To są dane, które są ogólnie dostępne wszędzie w internecie. Słuchajcie, kolejny mit, numer 8, to jest, on jest mi bardzo bliski, ten mit, ponieważ z tym stwierdzeniem, słuchajcie, z tą tezą kierowców polskich spotykam się non-stop, słyszę to non-stop. On jest kierowcą już tyle i tyle lat. On już nic nie zrobi, on będzie gruby, on będzie miał nadwagę, on będzie miał brzuch. Nie, to już za późno. Ja już tyle jeżdżę, że ja nic z tym nie zrobię. Słuchajcie, to jest nic bardziej mylnego. Generalnie, słuchajcie, ja jestem kierowcą zawodowym już od 22 lat. Myślę, że siedzę jeszcze za kierownicą dłużej niż wy, ale słuchajcie, ja od dziecka generalnie pływałem. Jako młody chłopak w wieku 14 lat byłem już ratownikiem młodszym. Generalnie pływałem dużo. Nie to, że chodziłem na basen i siedziałem i patrzyłem na zjeżdżalnię, nie. Tylko po prostu miałem treningi pływackie. Później to jeszcze więcej. Grałem kupę lat w piłkę nożną. Zawsze u mnie był, słuchajcie, sport. Zawsze. Ale mniejsza z tym, słuchajcie, jako truck driver, również w Europie, ja pamiętam jak dziś, jak wykładałem ławeczkę, w tym momencie to jest już więcej tego, z tego co wiem, ale dawno temu jak wyjmowałem, słuchajcie, ławeczkę do ćwiczeń, gryfy, hantle, talerze, ludzie przychodzili do mnie, robili sobie zdjęcia. Policja, pamiętam jak dziś, jak policja podjechała w Czechach, robiła sobie zdjęcia, bo dla nich to było, słuchajcie, coś nienormalnego, takie niezwykłe, nienormalne. Pierwszy raz spotkali się, żeby kierowca ćwiczył. Słuchajcie, naprawdę nie trzeba wiele. Dieta, dużo warzyw. Ja nie jem, słuchajcie, bardzo wielu rzeczy, to jest takie moje wyrzeczenie, ale to naprawdę ta dieta oczywiście, ona jest, nie pomylę się jak powiem, że 60% to jest dieta, 40% trening. Ale do czego zmierzam, słuchajcie, wożę mój sprzęt, on niszczeje, kupuję kolejny. Nie wyobrażam sobie, słuchajcie, nie zabrać sprzętu ze sobą, wożę go od zawsze i nie ćwiczę nie wiadomo jak dużo, bo dużo pracuję, ale słuchajcie, 40 minut codziennie. Wiadomo, jak tutaj już nie mam sprzętu w samochodzie, ale mam na zewnątrz, ale jak jest mróz, to też nie ćwiczę, ale słuchajcie, systematyczność. 40 minut dziennie treningu, takiej pompy, naprawdę dużo da, bo słuchajcie, jeżdżę o wiele więcej, o wiele dłużej niż niejeden z kierowców, który to, że on jeździ 5 lat, to jest to jego wytłumaczenie, że on już ma taki brzuch i on nic z tym nie zrobi. Absolutnie nie, słuchajcie, wszystko tutaj jest w głowie, dosłownie wszystko.
Jak sobie to ładnie zaplanujemy, słuchajcie, i będziemy zmotywowani, naprawdę wierzcie mi, że można być, mówiąc krótko, fit. Kierowca zawodowy jest taki stereotyp, że on jest debilem, to po pierwsze, no bez urazy oczywiście, bo to mówię tak ogólnie, to co mówią o nas nie kierowcy zawodowi, ale że zawodowi kierowcy to są debile, bez szkół i generalnie wiecie o co chodzi, otyli mężczyźni. Absolutnie nie, słuchajcie, bo to już się zmieniło, nawet w Polsce bardzo wielu chłopaków już ćwiczy. Ja sam poznałem bardzo fajnych chłopaków, oczytanych, inteligentnych, po dobrych szkołach. Słuchajcie, ten zawód to również nie tylko przymus, ale również pasja. Ja jestem kierowcą, słuchajcie, może nie z powołania, ale polubiłem bardzo ten zawód. Nie dlatego, że ja nic nie robię, bo robię bardzo wiele, ale po prostu lubię przemieszczać się, oglądać inne rzeczy, każdego dnia coś innego. Dlatego ja wybrałem ten zawód, a mógłbym być w całkowicie innym miejscu. Nie mógłbym być stomatologiem, prawnikiem, nie wiem kim jeszcze, docentem nauk ścisłych. Uważam te zajęcia za bardzo nudne i beznadziejne. Zawodowy kierowca to jest bardzo fajna praca, ciekawa, interesująca, ale nie oznacza to wcale, że musimy być, słuchajcie, otyli. Mój kolega tutaj i zarówno Grzesiek po moich rozmowach ze mną ćwiczy, już po nim widać, że ćwiczy. Maciek na przykład bardzo też schudł. Słuchajcie, wszystko jest w głowie, dlatego panowie, którzy mają problem z nadwagą, to, że jesteście zawodowymi kierowcami, nie oznacza, że macie mieć nadwagę. Wszystko zależy od Was i ja Was zachęcam do tego, żebyście zaczęli od długich spacerów po parkingach, bo to na początek, później handle, jakaś ławeczka, słuchajcie, wszystko można. Zawodowy kierowca, słuchajcie, naprawdę nie musi mieć nadwagę. To być może nie jest taki stricte mit tutaj z Ameryki, ale słuchajcie, tutaj moi znajomi akurat, którzy mnie znają, wiedzą, że dla mnie trening jest bardzo ważny. Oni sami też coś robią ze sobą, słuchajcie, i naprawdę wierzcie mi, że ja tutaj nie mam kierowców jako kumpli. Mówię o Polakach oczywiście, pracujących jako truck driverzy w Ameryce. Oni nie mają nadwagi. Także słuchajcie panowie, wszystko można. Mit numer 9. Słuchajcie, wy tam w Ameryce to macie super sprzęt, super traki, tam to się jeździ. Słuchajcie, otóż nie. Słuchajcie, ja tutaj nie będę mówił o tym, bo jak słyszę teksty, bo tutaj są w naczepach w Ameryce wciąż bębnowe hamulce, ABS-y przeważnie, a nie EBS-y, bo to jest różnica. W Europie to już tam wchodzi ten elektroniczny system hamowania i tak dalej. Oczywiście to jest bardziej, tak najprościej mówiąc, bardziej podobny do auta osobowego, ale słuchajcie, hamulce bębnowe mają jeden zasadniczy powód, żeby być bębnowym. Ogólna dostępność tego wszędzie, a przede wszystkim, słuchajcie, są bardzo odporne na sól i na brud. Ale nie o tym, słuchajcie, chciałem mówić. Traki, słuchajcie, nie wyposażenie tutaj, że nie wiadomo co. Faktycznie auta europejskie mają tej elektroniki bardzo dużo, ale wcale nie uważam, że wewnętrzne lusterka, słuchajcie, to jest coś dobrego. To jest tylko gadżet, żeby przyciągnąć naiwnych kupców, właścicieli flot. Widziałem osobiście filmik, jak gość dosłownie został ślepy, ponieważ na zewnątrz nie miał lusterka wstecznego, a tu mu się zrobiła, słuchajcie, mozaika. To jest oczywiste, przecież tak będzie, że coś tutaj walnie. Nie mamy lusterek, słuchajcie, bez tych lusterek jesteśmy jak kret generalnie. Tylko jazda do przodu, wyprzedzanie już, oczywiście, słuchajcie, ale generalnie o co chodzi? Sprzęt w Europie. Jeszcze może podepnę się bliżej. Polski sprzęt wyjeżdżający na Unię Europejską, słuchajcie,
na tę połowę mniejszą Unię Europejską niż Ameryka Północna, czyli USA. Polski sprzęt, słuchajcie, jest dużo lepszy, nowszy. Nie chcę mówić ogólnie, że DAF-y czy MAN-y i Mercedesy są technologicznie lepsze. Chodzi mi o jakość i jak to się mówi? I wiek. I wiek. Tutaj, słuchajcie, Chicago, LA 3000 km, ponad 3300, no 3200, słuchajcie, i jeżdżą trupy. Generalnie, słuchajcie, ten serwis tutaj, jest też mój filmik, jak byłem na serwisie cały dzień. Słuchajcie, serwisy takie nieautoryzowane, one ci zrobią coś, słuchajcie, bardzo szybko, na miejscu, gdzieś tam w Ameryce, ale często, słuchajcie, spieprzą robotę. Te traki generalnie nie są serwisowane należycie. Jeśli powiem, że bardzo wiele rzeczy jest tutaj na zip tile, czyli na te trytytki, to się nie pomylę. Wszystko, słuchajcie, sztuka jest sztuką. Jeżdżą złomy i ten sprzęt w Europie, sprzęt jeżdżący po Unii Europejskiej, a tym bardziej na pewno sprzęt polski, polskich firm transportowych jest, słuchajcie, dużo lepszy niż tutaj sprzęt firm amerykańskich. Akurat, słuchajcie, ja jeżdżę dwulatkiem, to nie jest stare auto, jest fajne, ale mój boss akurat wymienia flotę. W sumie wychodzi leasing co 3 lata, wymiana floty, ale słuchajcie, są tak złe czasy teraz, że flota pozostaje stara, czyli pozostaje tylko serwis. Słuchajcie, generalnie jak tutaj widzę, to dużo jest generalnie złomów, totalnych złomów, gdzie w Europie już tego się nie widzi, chyba że gdzieś na jakimś lokalu ktoś wozi, wiecie, węgiel z punktu A do punktu B 5 km. Tak to wygląda. W Europie jest sprzęt lepszy, tutaj jest sprzęt gorszy, aczkolwiek ja jeżdżę sprzętem zajebistym. Mit numer 10, ostatni już, słuchajcie, moja praca na flatbedach. Ktoś mi mówi, bo ty jesteś wysportowany, to ty dasz sobie radę. Słuchajcie, nie tak. Owszem, moja praca jest troszkę inna niż na drivenach, niż na chłodniach. Tam kierowca wsiada, zamyka drzwi i jedzie. Ręce ma czyste cały czas. Tutaj ja niestety jestem cały czas, no teraz jadę, ok, ale jestem czysty, świeże ciuchy i tak dalej. Czy moja praca tutaj na flatbedach, słuchajcie, wymaga nie wiadomo jakiej siły Herkulesa, sprawności fizycznej? Słuchajcie, to, że ja uprawiam sport, uprawiałem wcześniej, to, że ja skoczę z dachu naczepy i tak dalej, bo tak jest, to nie ma nic wspólnego. Moi znajomi tutaj też obawiali się, słuchajcie, obawiali się, bo ja ich zabrałem z innych firm. Obawiali się, czy dadzą radę, słuchajcie. Oczywiście, że tak. Nie trzeba, wiecie, mieć silnych rąk, nie trzeba w ogóle być wysportowanym, słuchajcie. Tutaj, na flatbedach konkretnie, na tej pracy, gdzie my tutaj wozimy różne ładunki, to nie jest tak, że tylko jest jeden, na przykład płyty paździerzowe, spinamy, jedziemy. Jest kilka różnych. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, słuchajcie. Każdy spinamy inaczej. Do każdego podchodzimy inaczej. Do czego zmierzam, słuchajcie? Nie siła. Nie siła, a myślenie tutaj jest przede wszystkim najważniejsze. Pomyślunek, zaplanowanie tego, jak zepniemy ten ładunek. Siła absolutnie nie, słuchajcie, ponieważ moi znajomi też nie są harpaganami, a sobie dają radę, słuchajcie, wyśmienicie, wręcz uważam, że wzorowo. Także, ale muszą myśleć i myślą, słuchajcie, czyli na flatbedach tutaj w Ameryce, na tej mojej pracy, gdzie naprawdę trzeba spinać bardzo wiele różnych ładunków w różnych warunkach atmosferycznych i tak dalej, bo ostatnio miałem, słuchajcie, w Seattle, namęczyłem się rzeczywiście, ale musiałem też pomyśleć, właśnie, musiałem pomyśleć. Tutaj, słuchajcie, pomyślunek, świeży umysł, czysty umysł, a nie siła. Siła jest gdzieś tam na którymś tam planie, słuchajcie.
Także nie trzeba być fizycznym, żeby wykonywać tutaj tę pracę, którą ja wykonuję w tym momencie. Słuchajcie, to był mit numer 10. Pewnie są jeszcze jakieś, słuchajcie, jeśli macie coś w zanadrzu, to możecie śmiało w moim komentarzu, w moich komentarzach napisać, bo bardzo, słuchajcie, chętnie poczytałbym, bo jestem ciekaw, co wy myślicie o tej pracy tutaj w Ameryce. Czy są jakieś inne mity, a ja chętnie sprostuję, ewentualnie potwierdzę lub zaprzeczę. Dziękuję Wam za uwagę. Słuchajcie, to był taki szybki odcinek. Ja, słuchajcie, wracam do Chicago, będę chyba tak za 8 godzin. Niestety w tym roku na święta do Polski nie mogę jechać akurat w okresie świątecznym, ponieważ mam tutaj bardzo ważną sprawę do załatwienia akurat w tym okresie. No nieważne, za 4 tygodnie ląduję, słuchajcie, w Warszawie, z którego się bardzo cieszę. No i w sumie tyle. To raz jeszcze wesołych świąt, słuchajcie, może nie tak bardzo zagrabianych, aczkolwiek ja wiem, że to takie złe. Myślę, że sam chętnie, słuchajcie, usiadłbym do stołu wigilijnego i pojadł, i wypił. Niestety w tym roku będzie inaczej, ale mniejsza z tym, słuchajcie. Wesołych świąt Wam życzę i do następnego razu.